Usiądźcie wygodnie, bo dzisiejszy odcinek wgniecie was w fotele. Witajcie na następnej wyprawie. Dziś pod osłoną nocy udamy się do ogromnej podziemnej fabryki amunicji. Na wstępie musicie wiedzieć, że pomimo to, że obiekt jest opuszczony, to dalej pilnuje go wojsko. Ale są pewne sposoby, aby wejść do środka. Miasto Polikan, gdzie stoi podziemna fabryka, w latach 60. było hermetycznie zamkniętą bazą produkującą potajemnie miliony sztuk naboi i różnego rodzaju broni. Zresztą do dziś dnia można spotkać je tam w środku. Cała akcja odbywała się pod czujnym okiem i wsparciem Chin, ponieważ były to czasy, kiedy Hodża, że tak powiem, zdążył się już pokłócić ze Związkiem Radzieckim. Ale nie przedłużam i zaczynajmy tę wyprawę. Witajcie na następnej wyprawie. W tym odcinku szykuje nam się najbardziej przypałowa akcja w całej Albanii. Zaraz będziemy wchodzić do fabryki amunicji, która jest mega ciekawa i ogromna, ale no to musimy naprawdę uważać. Tak, z tego co zauważyliśmy, zrobiliśmy jedno kółko, dlatego jesteśmy w samochodzie. Tam są dalej światła, tam ktoś chyba tego pilnuje, więc akcja skradanie będzie. Ale mamy na to plan, posłuchajcie. Dwójka z nas, czyli ja i Łukasz, robimy desant, Kuba nas podrzuca, odjeżdża, my idziemy, wchodzimy, no to jest takie wielkie wrota, więc musimy przez to przeskoczyć. No tak, bądźcie na radiu, co nie? Weźcie sobie też mały plecak, do niego wodę. No właśnie cały sprzęt tam spakujcie i tylko GoPro na głowę, co nie? Bo tam się trzeba będzie wspinać. Zbliżając się do fabryki, z każdym kolejnym metrem serce coraz to bardziej przyspieszało, a w ustach robiło się sucho. Aby trochę rozładować atmosferę przed naszym przypałowym desantem, przypomnę wam, że właśnie na kanał Airbud wleciał kolejny odcinek z naszym udziałem. Tym razem odwiedziliśmy Basecamp we Wrocławiu, czyli super nowoczesny akademik budowany na terenie historycznej piekarni Mamut. Link do filmu u góry ekranu, a my zaczynamy nasz desant. Desant? Desant, tylko spokojnie. Nawzajem. I poszły konie po betonie. No w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale była budka strażnicza. Ale może ich nikt nie obczai. Był strażnik na pewno. Dawaj, wchodź już. Dobra. Jakbyś mógł to lampę weź ode mnie. Trzymaj. Tak, trzymaj się, schowam. W połowie tej drogi jest strażnik. Co jakiś czas na radiu słychać, jak któryś z chłopaków po prostu idzie, bo naciska przycisk. Mówię, przepraszam was za jakość tego nagrania. Ale dobra, na razie się nie odzywają. Messengera też mam włączonego, tu jest internet. Czekam na rozwój sytuacji. Dobra, idę. Świeć mi. Ale na tyle, żebym drabinę widział. Dobra. Jesteśmy w środku, już macie normalną jakość lampy. Przepraszam za ten chaos na początku. Jednak to jest pilnowane jak niepilnowane, ciężko dostępne. Dalej, te wszystkie liczby. Wszystkie liczby tej fabryki są po prostu imponujące. Ilości amunicji, które tu przychodziły, to jest... Słuchajcie, w ogóle to jest jakiś kosmos, że jesteśmy w centralnej części Albanii. 30 lat temu żaden obcokrajowiec nie mógł tu przyjść. To był główny przemysł, jeżeli chodzi o amunicję. 50 ton amunicji dziennie wyprodukowano w tej fabryce. 100 maszyn codziennie robiło. Jedna maszyna robiła 30 000 sztuk amunicji dziennie. Zobacz. Na tej hali to była linia produkcyjna, to była fabryka już. To był kombinat, to nie była tylko jedna fabryka. Ale w całej tej okolicy, w całej tej dolinie tych fabryk było wiele. Więc to nie tak, że tylko ta fabryka produkowała amunicję. Właśnie na publikacji zagranicznego artykułu oni pisali, że lokalni źle patrzą na cudzoziemców. No może ciężko mi to uwierzyć, bardziej z ciekawością, ale jednak tyle lat w izolacji, to ci starsi mieszkańcy mogą... Rzeczywiście nie podoba im się, że ktoś tutaj się kręci. Ale ciężko stwierdzić. Kolejna jak waga wygląda. Widzicie? Jak jakaś część. Tak. Chodź, poszukajmy w tych pomieszczeniach jeszcze. Ale poszukajmy po tych skrzynkach, może tu jakaś amunicja jeszcze jest. To jest na tyle trudno dostępne, że ciężko mi uwierzyć, że
że ktoś to rozkradł, ale może to zostało wyniesione, żeby turyści tu się nie ładowali. 7,62 skrzynki na amunicję. Czyli to jest ZSLR, tak? Tak, to jest standard układu warszawskiego 7,62 kaliber. To były amunicje do Kałaśnikowa, które również były tu produkowane. Zobacz, 1200 sztuk takiej skrzynce. No oni 3 miliony produkowali. To znaczy, ile takich skrzynek musiało Dziennie. W ogóle wyglądało to tak, że w pewnym momencie Albania miała amunicji na 5 lat ciągłej walki. Przepraszam. Niechcący był. Konrad! Chodź tu. Jest coś dalej, musimy się tam dostać. Nie wiem, trzeba szukać. Ale dobry znak, bardzo dobry. Coś tam jeszcze jest. Cała fabryka przecież. Zobaczcie. Śród. Pewnie pudełka na śród. Śród się w takich małych pudełkach sprzedaje. Wiesz. Słuchajcie, pod bramą, po którą wyszliśmy, strasznie ujadają psy, z racji, że jest tu ochroniarz. No możliwe, że je wypuścił, czekasz, wyjdziemy. Gasimy światło, będziemy przechodzić po przejścia, będziemy najprawdopodobniej musieli przejść po drabinie albo gdzieś w okolicach drzwi, przez które wszystko można zobaczyć przez szpary, więc musimy uważać. Chodźmy. Dobra, gasimy światło, akcja teleportacja, jak się uda, widzimy się po drugiej stronie, a jak się nie uda, widzimy się na zewnątrz. Co to może być taki żółty proch? To jest proch, o to chodzi. Albo siarka. Patrzcie to. Stary. To jest coraz większe, zobacz, jest wózek jakiś. Tam jest kolejne pomieszczenie. Kolejna hala produkcyjna. Ale zobacz, to cała rca spada tutaj, to wszystko niszczy. Dokładnie. Najgorsze, że na zewnątrz cały czas te psy ujadają, ale trudno. Byleby nikt nam nie kazał tego materiału kasować, trudno, mogą nas deportować do Polski. Damy radę, zobaczcie. Kolejne łuski. Nawet nie łuski, pociski, tylko bez łusek. I wychodzi na to, że tu wiele różnych typów tej amunicji było, różnego kalibru przecież. Nie mam pojęcia, ale coś bardzo ciężkiego, ofiane. Jak byliśmy w tamtej części, to był jakby magazyn, który pakował te naboje. I tam były te szerokie łuki, sadzali na ciężarówki i wywozili. To już była jakby ta tłocznia tego wszystkiego. Może, nie wiem, nie znam się, jak się mylę, przepraszam. To był jakiś element, jakby, w którym wlewali te łuski i tak dalej, tworzyli coś, co miało dawać kształt temu łusku. Naprawdę ciężko mi myśli zbierać, więc możecie mnie cisnąć. Naprawdę możecie mnie cisnąć, nie interesuje mnie to, bo ja się cieszę, że tu jesteśmy. Widzicie, to jest niedokończone, ale to jest jeszcze do wybicia, ale to miał być pocisk. I tutaj masz coś takiego, właśnie takie na łusy, na pociski. Dokładnie. Czyli tam na pewno to była forma. Przypomniałem sobie słowo forma do powody łusek. Tutaj jakieś narzędzia. Zobaczcie. Kolejne pomieszczenia. Jakiś pokój majstra chyba. Czy coś na takiej zasadzie. Idźmy dalej. Spójrzcie, tutaj coś na zasadzie narzędziowni. Każda półeczka podpisana. 85, 58, 83. A w tym jakieś kawałki. Części po prostu. Widzicie? Kolejna część. Też kolejna waga. Jest! Matko i córko. Ja pierdzielę. Jakbym wjechał na gwiazdkę i miał dostać duży prezent. Bardzo duży. Patrzcie porównanie. Masakra. Od razu rozgrywa głowę. Chodźmy dalej, bo mam mało czasu. No
menzurki, jeszcze płyny jakieś tu zostały, zobaczcie. No i register, jakaś rejestracja tego wszystkiego, co tutaj się działo. Jakieś pomieszczenie chemiczne, widzicie? Po prostu powiem wam, że to, co tutaj jest, no nigdy w takim miejscu nie byłem. Jestem pod wrażeniem, lekko zdenerwowany. Za 50 minut, za 40 minut musimy się spotkać z Kubą, więc musimy kończyć. A to jest tak ogromne, to jest w górze w ogóle, więc moglibyśmy tutaj chodzić całą noc. No, też mam to. Znalazłem w ogóle pomieszczenie chemiczne, menzurki jakieś. Nie wchodziłem, tam trochę się bałem, było to chemia. No ja się już trudno. Okej. Za czasów komputerów chyba jakieś wstrząsy tak badali. No wiesz, czekaj. To chyba wygląda jak ten tachograf w tirach. Tak. Może to być czas pracy. W czas pracy jest zegar 24 godziny. Zobacz, jaki silnik. To jest silnik. No. Jakiś dieslowski jeszcze. Praga. Czechosłowacki silnik. Czyli francuskie maszyny. 7,5 tysiąca obrotów na minutę. Jakiś typ silnika. Czechosłowacki, też taka ciekawostka, od razu mi się przypomniała, że tak naprawdę Albania ze Związkiem Radzieckim złe stosunki mniej więcej zaczęły się w 1953, kiedy zmarł Stalin, później w latach 60., kiedy Chruszczow ogłosił te orędzie o zbrodniach stalinowskich. Chodzi już się to za bardzo nie podobało. 61 można powiedzieć, że Albania przestała być, zaczęła być bierna. I doszło do takiego absurdu, że Albania była w Układzie Warszawskim, nie będąc w Układzie Właśnie Warszawskim. była od 61 bierna, a pretekst właśnie atak na Czechosłowację, czyli 68, to był pretekst, żeby wyjść w ogóle z tego Układu Warszawskiego i od tamtej pory jeszcze większa paranoja. Dokładnie. Zaczęła właśnie ta machina, Paranoja. paranoja. W ogóle Chodża mówił, że tylko oni są prawdziwymi komunistami, a reszta zdradziła te ideały. Tak. Ale to dalej. No, my jesteśmy tą ekipą uderzeniową, jakby to nie nazwać. Musimy pokazać jak najwięcej. O, piwo. Źle to zabrzmiało. Musimy pokazać jak najwięcej. Piwo, zatrzymam się przy nim. Zobacz, jakim to jest stanie, to jest kosmos jakiś. No, to jest jakby tutaj ludzie stąd wyszli i już nigdy nie wrócili. Chyba tak było. I tutaj zostało. Wszystko Chiny. Zobacz, to pudełko jest jakby... Weź się otwórz tutaj. Amperomierz. I to jaki jeszcze duży, ty? No. Ale pewnie wiedziałam. No tak, tutaj jest amperomierz, masz rację. Zobacz z tamtego drewna, to wygląda jakby ktoś to dopiero położył. No. Ja! To są te maszyny, co produkowały amunicję. To jest to. Explosive. Brutto, netto. I w ogóle pewnie znak wybuchowy. Materiały wybuchowe, wszystko. I tutaj możliwe, że już produkowali te miny przeciwpiechotne. Konrad, chodź tu! I teraz nikt nie powie, że coś wymyśliliśmy i tak dalej. To fabryka amunicji w Albanii. No zresztą widać to. Chodź do końca dojdziemy. Pewnie coś jeszcze ciekawego dowiedziemy tam. Tam jeszcze są tunele. Musimy złapać zasięgi i powiedzieć Kubie, że potrzebujemy więcej czasu. Tylko, że no tutaj jesteśmy wewnątrz góry. No. Przepraszam, że tak buja tym ekranem i ten odcinek będzie bardzo chaotyczny. Będzie dynamiczny przede wszystkim. I Konrad, jeżeli się nie mylę, tutaj było 100 maszyn, z których każda maszyna była w stanie wyprodukować 30 000 sztuk amunicji. Były to francuskie maszyny. Nie wiadomo skąd się tutaj wzięły. No, jakiś interesik lewy był, ale to daje niewyobrażalnie wielki wynik. Tak. 50 ton naboi, min, A nie myślisz, że to granatów. nie jest ta hala? To jest ta hala. A do tego około 3 milionów naboi. Tak jak dziennie oni tutaj produkowali. Albania była tak zaopatrzona, że przez 5 lat mogli prowadzić ciągle wojnę, a wszystko i budżet na to wszystko szacuje się, że to było około 130 miliardów dolarów. Jesteś pewny, że się nie boisz, że to się włączy? Dziwię się, ale Naciskaj. w tym momencie... Ale dawno tego nie robiłem. Proszę subskrypcję
Poproszę o obserwację na Instagramie, bijajcie na Patronite'a, kupcie pierwszą książkę, kupcie drugą książkę, nie mogę sobie... Idę stąd, bo... Nie mogę sobie tego... To na pewno działa. Wystarczy naoliwić, dać prąd, to jest jakby wielki magazyn. Jakieś wióry. Wióry? A ja nie wiem, czy w tym na przykład... No, tutaj zobaczcie. Nabój. Tu jakieś wilówki są. Nie wiem, do czego dokładnie one służyły, ale zapewne wrzucono do nich wióry i jakieś elementy. Jakieś na zasadzie beczek, ale to są jakieś wilówki. Może przy produkcji Pro, strzelniczego to jest potrzebne. Tam były te francuskie maszyny, to już był pewniak, pomieszczenie obok. Chcesz się zobaczyć, to chodź. Francuskie napisy. I zobacz na tą taśmę, potem szeroboje. To nie jest broń, ktoś pisał, co to jest. Wyglądało to jak wyrzutnia, myślę, że to jest wyrzutnia. A teraz nasi kochani widzowie, ci, którzy wiedzą, napiszcie, co to jest. Słuchajcie, wszystko co dobre, szybko się kończy. Mamy 20 minut do spotkania, mamy jeszcze kawał drogi do przejścia. Musimy się przeczołgać, musimy dać znać Kubie, że żyjemy. Także słuchajcie, ja będę miał włączonego GoPro, więc jak da radę, to Kuba zrobi timelapse, ale mogą być problemy ze światłem. A jeżeli tego nie da się zrobić, to słuchajcie, widzimy się na zewnątrz już z Kubą. Dobra, dostałem sygnał od chłopaków. Jadę po nich. Jedź, tam w środku ktoś nas łapał. Jak to łapał? Typek z psem bijał, jak my wychodziliśmy. Tak? Tak. W ostatnich 2-3 minutach W wyszliśmy. lewo, co nie? Po prostu rura przez siebie. Na bank ktoś tam szedł za nami. Weź włącz nawigację szybko.